sekundą film słyszeliście w tle i kurę mieliśmy właśnie tą kurę w łazience na parapecie. Ona ewidentnie chce się do nas tutaj wprowadzić. Od wczoraj atakuje, każde okno atakuje. No czekaj, idę do następnego. Nie, wróciła i idzie po spód teraz. O, żabciu, okna trzeba umyć. Wstyd. Ona chyba gniazda nowego szuka, wiesz? Bo widocznie z jakiegoś Chyba go tak. przeproszyliśmy. Tak. No ale mówimy, no my siedzimy tutaj z wami, piszemy, a to słyszymy coś za głośno. No wiecie, to jest wysokie okno, nie? No. 2 metry ma. No. Na wysokości 2 metrów i podłyczone. Ale chodzi. Gdzie będziemy kurde ich kupy na elewacji znajdować. Na parapecie. No to będzie. Co niektórzy z Was pytają się właśnie, jak zarobić na wsi i nie mają pomysłu albo zastanawiają się, jak się wyprowadzą i mają pewne obawy, jak będą się utrzymywać. No to już Wam podpowiadam jeden ze sposobów. Kupujecie myjkę ciśnieniową i mówicie wszystkim, że umyjecie im traktor za darmo, a później mówiliście, żartowałem i 50 zł na przykład. No i macie już możliwość dochodów całkiem sensowną. Dobra, a tak na poważnie, posiadając mały traktor z takim osprzętem, bardzo często ludzie potrzebują takich małych usług, typu zrobienie komuś trawnika, na przykład, wiecie, jakiś malutki metraż, podkopania, jak się ma koparkę, komuś rowu. Nieraz byliśmy proszeni, żeby komuś coś pomóc i zawsze kilka fajnych stówek wpada. To są bardzo drogie usługi, ponieważ te urządzenia są drogie, one się mocno zużywają. No wiecie, kopią w ziemi, co nie, te glebogryzarki, te separacyjne są wyjątkowo narażone na wszelkie rodzaju zniszczenia, bo one kopią. Właśnie jak jeden z widzów nam powiedział, wiecie, że ja nie wiedziałem, bo ja nie mam glebogryzarki, więc nie mogłem tego stwierdzić, że glebogryzarka kręci się wraz z jazdą traktora, czyli traktor jak się w tą stronę kręci, to glebogryzarka tak jakby jest trzecim kołem z rzędu, pomaga. Natomiast glebogryzarka separacyjna robi odwrotnie. Ona podbiera, czyli wiecie, on jedzie, napycha, naciska jakby tą maszynę na ziemię, a ona wyrywa ją i przemiela, bo ona ma tą funkcję właśnie, że ona te wszystkie kamienie i takie dziadostwo chowa pod spód. Bardzo fajne urządzenie, ale ona jest bardziej do robienia takich trawników i płaskich powierzchni niż jakby takiej orki czy glebogryzarkowania, nie wiem jak to się nazywa. No i ja po prostu pomyślałem sobie, no to umyję trochę przy okazji ten sprzęt, żeby nie wyglądać jak ostatni dziad. No Szczególnie, tak, że bo muszę właśnie lawetą... jedzie Marcin na robotę. Tak. No i szybko to zrobię. Paskudnie jest, bo jest zimno, no ale trzeba zrobić. Ja oczywiście myję traktor, ale najbardziej mi chodzi o glebogryzarkę. Właśnie, żeby tam te wszystkie od spodu, ja już jakby ręcznie wyskubałem te błoto, tą słomę, która tam się pozawijała i jakby ten taki większy syf jest ogarnięty, ale tutaj w miejscach takich, gdzie tam te łożyska chodzą, chcę tak porządnie umyć, z powrotem jakby nasmarować. No i tyle, no bo urządzenia to, no wiecie, no kurczę, wszyscy to mówią, że dobrze były pod dachem, u nas nie są, więc one i tak ciężko mają. No, ale jest jak jest.
Ale karmisz nas jak tatu. To prawda. Oj, nie, pamiętać się między nogami. Za mną! Atakujemy! Chodźcie tu, ja jeszcze wam tam nie dałem nawet. Wy już dziobiecie. Jamonie. No, pochwalimy się wam, ale ładnie wyglądają te nasze sztuki. Zobaczcie, jakie to wszystko zdrowe, jakie dupeczki mają ładne, widzicie, wybarwione, czyściutkie. Wczoraj im dałem troszkę węgla dla pewności, bo widziałem kilka kupek się pojawiło rzadszych, ale to tak prewencyjnie. Rzadko dajemy węgiel, raz na może 3 tygodnie, raz na miesiąc. No i żeby tam jakoś mogły się podkurować. To chyba w zależności jak obserwujesz, Tak, jak widzisz, tak. że na przykład kubka jest troszeczkę luźniejsza, czy Jakiś coś. kolor się żółty robi albo brązowy, no wiecie, coś nie gra z kupą generalnie, to wtedy dostają i już, ale nie dajemy cały czas tak jak się to w paszach daje standardowych, bo stwierdziliśmy, że to jaki sens je witaminizować, jak węgiel wszystko wciągnie, jakie trochę błędne koło, co? My nie lubimy błędnych kół. Dobra, no i pięknie pachnie, to jest kiszonka. Ilodniowa? No ja myślę, że ona z 5 dni ma. Ale uważajcie, z kiszonkami, tak mówię, 5 dni to chyba 3, najlepiej, ja zawsze na ogół daję 4, tu 5 była, bo miałem po perliczkach jeszcze, wiecie, tą paszę to wrzuciłem. No bo szkoda przecież nie wyrzucę 80 ale chyba zł. tak, nie wspomnieliśmy nic o perliczkach. A, perliczki, Zapomnieliśmy. tak, perliczki zostały oddane, to było bez sensu. Dwie w ogóle nie dały rady z tymi nóżkami, co pamiętacie? Tak, i ja stwierdziłem, że nie będę dla 3 samiczek, wiecie, całego odchowu robił, to jest bez sensu. Oddaliśmy je znajomemu. Tak, ją tam gdzieś pisklaki mają. Coś. Dobra, pokażmy te nasze pociechy. No i dajemy im oczywiście od czasu do czasu skorupki od jajek. Tutaj nam chyba, czy to Maria Magdalena, no ktoś nam poradził, żeby, słuchajcie, do piekarnika je wrzucać. My zawsze wrzucamy do piekarnika całą taką michę, kruszymy, mamy taki coś i posypuję im ekstra. One dostają kredę normalnie, ale powiem wam, że lubią skorupki swoje jeść. No, takie pokruszone. Swoje, prawda? Tak, tak. Ale Ja ktoś nam powiedział, pamiętasz, A w komentarzu tak, napisał, że w sklepowych, wyobraźcie sobie, takie kury nie przepadają za sklepowymi skorupkami. Ciekawa rzecz, nie wiem, nie sprawdziliśmy, no bo jakby nie mamy takich jajek. Ojej, poczekaj, muszę pokazać Jean-Pierre'a, jaki on piękny. Jean-Pierre, no. Ale te białe są odważne. Białe tak, są rekordy są, słuchajcie, naprawdę śmieszne. No nie wiem, czy to wszystkie, czy nam się udały, ale takie zabawne, odważne. Bardzo, naprawdę. I w sumie w porównaniu do poprzednich leghornów, które mieliśmy, one są naprawdę zdrowe. Nie wiem, czy to jest tak, jak ktoś wspominał, wychów zimowy,
No bo w sumie je wychowaliśmy w zimie, prawda? Tak, tak. To ani jednego, żadnego jakiegoś problemu i upadku, Tak. no, nic. Zdrowsze ani kurcze nic. niż wszystkie inne. No, razem wzięte. jesteśmy zdziwieni. No, pełne energii. Naprawdę. O, Max, już widzę. Nie kupujcie węży tanich. Przestrzegam wszystkich, znowuż- którzy wszystkich, którzy To już nie raz właśnie mówiliśmy. próbują coś kupić. Kupujcie dobrej jakości węże. To jest koszmar taki wąż, to jest koszmar. Wiecie, jak macie go w jednym miejscu, może pół biedy. Ciągle rozciągnięty, ale jak ja nim tam jeżdżę, bo i króliki, i kury, tragedia. Zaraz się napijesz, poczekaj chwilę. Może nie jest to najlepsze miejsce do przewożenia nasion, ale akurat takie mam w tym momencie. Dawaj te grabie. Jeszcze ci też zawiozę, ale jesteśmy załadowani. No, Bo myślę, że do tylko czyszczenia nie, no jeszcze Kradia będzie w tym samym czasie, co ja będę czyścił oborę, będzie siać. dokładnie. Tylko jak ty glebogryzarką, bo to chyba trzeba najpierw glebogryzarką wlechać. Tak, kochanie. Aha, to ja nie będę mógł nic, znaczy ja mogę sobie wyrzucać już, nie? Nie, taki duży nie bierz. No a co, zostawiasz się tutaj? Nie, zabieram. Może takie mniejsze. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into dust. All the fighting, all the crying, reality caught up with us. We went head first into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one. All is said and done. When all is said and done. We went head first into the waves. We were right there in the eye of the storm. When I look back, I see it clear. I tried but couldn't give you more. You were a great one at the wrong time. I could never give you what you need and deserve. We went head first into the waves until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I hope you think of me with love. Zobaczcie, ile się uzbierało. Bo to ja oczywiście troszkę narzucałem, ale taki mniej więcej był poziom, czyli gdzieś tak do łydki, dolnej części łydki. I powiem wam, że wcale nie jest tak mokro. Niektóre miejsca to jak sprzątałem, to były bardzo czyste, szczególnie tam, gdzie one leżanki mają. Niektóre gorsze tutaj, gdzie srają. Ale no całkiem, no to wiesz, może w ten sposób, że na pewno jest suchsza niż w zeszłym roku. A nie myślisz, Jest też więcej, więc bardziej się kompostuje, mi się wydaje, wiesz, i dlatego szybciej schnie. A nie myślisz, że jest to spowodowane tym, że one teraz chodzą do tej drugiej obórki, że mniej czasu Aha. tu przybywają? Też może być.
Też może być, oddaję honor, faktycznie może to być. Że bardziej wolą tamtą na Tak, zewnątrz, nie? tak, tak. No jest ich trochę więcej, może tutaj jest za mało miejsca, a lubią być wszystkie razem. Różnie, ale powiem Ci, ja przychodziłem tu w nocy, tak z nimi sobie zobaczyć, czy wszystko w porządku. To Tak. różnie, czasami tu były kozy, czasami był miks. No to także różnie. to tak, to one raczej chyba to traktują jako dwupokojowe mieszkanie na Żoliborzu. A spójrzcie, ile Marcin już tutaj tego wywiózł. Znaczy wywiózł, wywiosłował czy wywidłował. No, jest tego sporo. Dobrze, że teraz mamy właśnie traktor, który ma krokodyla. I w tym momencie tą górkę weźmiemy na 2-3 razy i zawieziemy na miejsce, gdzie będziemy po prostu, no jest, no może nie tyle kompostownik, co obornik. To wszystko się tam przerabia na lepszą jeden już- masę. Już tam z tyłu widać kawałek. Jeden już jest w miarę gotowy, na Tak. ten postawimy z boku, Tak, żeby jakby doszedł za rok. dokładnie. Taka dobra nowina dla rolników wszystkich. Słyszałem, że chyba do końca 27 roku musimy oborniki, mieć płyty obornikowe, ale to tylko mają rolnicy, którzy mają, nie wiem co to znaczy, 20 PJ, jakichś przeliczynowych jednostek podejrzewam. No czyli dla małych stad mamy możliwość wylewania pięknego, zdrowego betonu na obornik, co by absolutnie, tylko przez przypadek z tego obornika naturalnego, przypominam, bo to z łąki pochodzi, nic się nie wydostało na łąkę, no bo to by był kataklizm. Moglibyśmy zatruć całą wieś. Myślę, że to mogłoby pójść jeszcze wodami gruntowymi gdzieś tak ze 120 km prosto. No i wiecie, no biedni wy pilibyście obornik od przyziemnych w szklance wody, więc no niestety będzie płyta obornikowa, betonowa, piękna, wylana na uciechę. Na uciechę ja już nie będę dalej mówił, bo się trochę tego, wiecie, na Nie koło możesz ucieknie. dalej powiedzieć, ponieważ no, będzie Wytną zablokowany film, albo wytną, albo straci zasięgi. Już zauważyliśmy, że trzeba zwracać uwagę na to, co się mówi. Tak, bo wiecie, jak teraz ale jest dzięki. taka nowa moda, że jak jedna strona jest obrażona, to znaczy tak, jest wolność, jest demokracja, wolność słowa, absolutnie wszystko można powiedzieć, tylko że to wszystko musi się zgadzać z Po głównym ichniejszemu. nurtem narracji. Jeśli nie daj Boże uważasz, że niebo jest jasno niebieskie, ale ja uważam, że jest ciemno niebieskie, to ja się obrażę, bo ty mnie obrażasz takim stwierdzeniem, no i masz przejebane stary do końca życia, wszystko ci wyłączą. Pi! Nie było przeklęcia. No, także sobie noszę fajnie obornik. I wiecie, no i ten skarb powstaje tak sobie powolutku, co roku. Oczywiście to nie jest jedyne, co będziemy czyścić, tylko na razie zabieramy się za tą. Ona chyba, wiesz co, jak tak patrzę, nie musiałaby być za bardzo czyszczona, Też mi ale się nie tak... można jej przeciągać przecież do zimowego sezonu. I przede wszystkim, wiecie, wysokość się robi. Więc to jest cały problem, że jak ja bym tak dokładał, powiedzmy, przez następny miesiąc czy dwa, to bym urósł za bardzo, za wysoko i by to już, wiecie, w siano dotykało w paśniku, to po pierwsze. Po drugie, lepiej pracować teraz, kiedy myśmy chyba to w tamtym roku robili później, Tak. ciepło było. Tak, tak. A to jest ciężka robota, wiecie, no kupę tego jest, to jest ciężkie. I tak wiosłować, jak jest 30 stopni, to się dużo bardziej w dupę... Ja teraz całkiem się dobrze czuję, ale fakt, że było lżejsze. No i dobra, i później to wszystko wybieramy też, ale jak się za to zabierzemy, to tutaj zamkniemy dostęp naszym owieczkom i barankom i zrobimy tamtą część łącznie z tym podartym dachem, co nam A to zafundowały. jeszcze Widzowie jeszcze nie wiedzą. Jeszcze nie wiedzą? Nie. Jak mogłaś, Klaudia? Pęknięty dach, to jest bardzo ważna rzecz. Dobrze, idę pokazać. To ja już wam pokazuję, pamiętacie rok temu, jak robiliśmy tą dobudówkę, no i niestety sparciał materiał, ponieważ tutaj jest dużo słońca i jeden z baranków postanowił sobie, że mają tutaj taką uciechę wieczorną, że sobie skaczą, kicają sobie tutaj wszędzie i jeden musiał od tyłu tutaj, gdzieś jakąś tam tutaj, tą dziurą po balotach przejść tam, na dach wskoczył, no i zeskoczył z powrotem tutaj. I mamy taką dziurę, już zakupiliśmy nową plandekę,
tylko nie wiemy za bardzo, czy ruszać ten projekt teraz w tym momencie, no bo trzeba tutaj to wszystko wybrać, a tu już się uzbierał naprawdę wysoko i planujemy, że być może zdejmiemy tutaj to wszystko, wjedziemy wtedy krokodylem, zbierzemy szybciutko, no ale to jest taki duży dzień pracy, no bo w tym momencie trzeba to szybko znowu już na miejsce znowu to zainstalować, więc jeszcze nie wiemy, jak to za bardzo do tego tematu podejść. Na razie zabraliśmy się za obórkę, no i zaraz będziemy siać nasiona trawy, ziół na pastwisko, które już wcześniej raz grabogryzarką przejechaliśmy, a w tym momencie ja jeszcze raz przejechałam, chociaż te pierwsze 2 okrążenia Marcin mi pomógł, z tego względu, że było tam jeszcze bardzo trawiaście czy korzennie, może tak powinnam to określić, a Marcin ma większą jednak wprawę w jeździe z traktorem i tym osprzętem. Ja potrafię, ale no nie tak perfekcyjnie jak on. No, Klaudia się nauczy, ja już tego wezmę, to zrobię. Ona nie lubi tych urządzeń tak używać za bardzo łyżkowato, krokodylowato, coś tam, koparkę, nie? Koparkę i mulcher. Koparka tak, ale nie lubię tych dostawek z przodu. Właśnie nie mam tu po prostu wyczucia z tym. No to nie masz tego, po prostu musisz chwilę porobić i zobaczysz, że to jest całkiem proste. No dobra. Naprawdę, no i to No, ale zawsze zawieziemy. nasz czas goni. Tak jest. I może nawet to, co ja tam wywoziłem wcześniej, wiesz też, to też to chapnij i tam z tyłu zawieź na tą drugą kompostową górę, żeby nie mieszać starego z nowym. Dobra. Stara się gramoli? Nie gadaj. Nie lubię. Dobra, niżej. Jedyneczka czy tam dwójeczka i śmiało. Śmiało. Popatrzcie, dała radę. Wow. Wow. Niemożliwe. Niemożliwe stało się, a to jest złośliwe, co? Nie lubię. Tam gadaj, patrz co robisz i do roboty. Proste przecież. Popatrzcie, ile to jest za jednym zamachem zabrane. Gdybym ja miał to znowu żwachlować albo na taczkę wrzucać, masakra. No. Tutaj? Tak, no obok, tak żeby nie wchodziło no to już. Widzicie jaki to jest ciężar, jak podrywa czasami tylnie koło? No. Niesamowite. 3, 4, może 5 łyżek będzie po temacie tu. Dobra, moja robota na razie tak wygląda. Zaraz idę po szuflę, wiecie, tak zdrapię powierzchniową warstwę, zamykamy, zrobimy przeciąg. Niech do końca dnia się wysuszy wapno i słoma. Klaudia tu dalej działa. Action. Jest godzina, nie wiem, 19, czy już nawet przed 20. No i zostało nam troszeczkę czasu, więc szybciutko będziemy teraz
nasionko, zasiewać pole. Chyba pomyliłem się. Dlaczego? Chyba jak ja to wszystko wrzucę, to jak my to przemieszamy? Oj, to weź... Nie, dobra, już wiem. Dam połowę tego. Dobra, Kurde, jakie to objętościowe, co? no. Tydzień temu w odcinku wspominaliśmy Wam i pokazywaliśmy, jak przygotowujemy pole pod zasiew. Nasionka przyszły troszeczkę później i jest już pogoda sprzyjająca, więc w tym momencie jesteśmy na etapie mieszania. Ojciec miesza i właśnie wsypujemy różne nasiona, które zakupiliśmy i wspominaliśmy Wam. Jedyną tutaj nowością jest, za chwilę Marcin Wam pokaże opakowanie od tego tych nowych nasionek. To są te, O, to są tutaj. same herby, czyli zioła, przepraszam. Tak. Są takie, o, ja jeszcze tu mam jeden, ale tego jest. Żebyśmy nie przegięli, kochanie, na te nasion. Ale to No nie dobrze, wiem, grubo no, poszło. no zobaczymy. Dobrze, Marcin, teraz ja już Wam tu mówię kolejną część. To jest trawa, kochanie, to jest mieszanka traw, tak? Tak, to jest mieszanka traw, czyli te dwa były mieszanką traw. A To tutaj? było, o cholera, No właśnie, bo to tak szybko. kupówka pospolita. Mhm. I teraz dorzucamy babki lancetowatej. Się cieszę z tej babki lancetowatej jak diabli, porządna roślina. Ale i tak zawsze, jak Wam mówię, ja jestem największym fanem mniszka lekarskiego. Dla mnie Którego? łąka bez mniszka lekarskiego to nie łąka. Tak, którego w tym roku bym powiedziała brak u nas. Wiedzieliście na pewno, no znaczy na pewno, co niektórzy nasze zmagania z roku poprzedniego, czy dwóch nawet, jak robiliśmy taki odcinek właśnie o mniszku lekarskim i wtedy naprawdę było go sporo u nas. Natomiast teraz nic. A o czym to świadczy? Pamiętamy czy nie? Ja pamiętam, no, że możliwe, że się gleba odwapnia, ale aż mi się wierzyć nie chce. Znaczy wiecie, no nie, dlaczego mi się wierzyć nie chce? Bo za szybko. Tylko Ale dlatego z drugiej kradę. strony mamy zwierzęta, kochanie, które też zmieniają swoimi odchodami tutaj i wiesz, i pastwisko. wygniataniem całe pastwisko. No. No nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. Wiecie co, to jest też niesamowite, że to nie jest tak, że jak gdzieś jest łąka i była wypasana krowa, powiedzmy, ja nie wiem, czy to jest dobry przykład akurat z krową, bo może krowa jest bardzo blisko owiec czy kóz. Chodzi o to, że w trakcie użytkowania zmieni się kompletnie roślinność i biologia ziemi, bo owce mają inną kupę niż krowa i po prostu jedzą inaczej, jedzą bardziej co innego selektywnie i dają życie po prostu innym rodzajom traw, albo tym, co im razem pasują. Patrz, jakie tutaj są ziarenka. Popatrz. To są właśnie te zioła. Generalnie jak chcieliśmy skomponować taką mieszankę, jaką sobie wyliczyliśmy, popatrzyliśmy, to taka mieszanka już gotowa idealna. trawy, idealna, kosztowałaby nas majątek. Ponad 2000 zł. Wyobrażacie sobie? Ale chyba to by było gdzieś na hektar, co? Już tej. Co tu widzicie, te dwa choboki, to jest 600-700 zł to. Czyli może na gęsto, na to co mamy po sianie, może mogło być tyczkę mniej, ale nie jest to, wiecie, też jakaś ilość kosmicznie duża, także zasiewanie łąk w taki sposób no na pewno nie jest tanie. Mhm. Ale jednorazowe, co nie? Ale jednorazowe, wspomagamy. My generalnie chcemy najbardziej zobaczyć, wiecie, jaka jest różnica między takim pastwiskiem używanym i w starym stylu, nie wiem, chyba słabo nawożonym z tego co patrzymy i takim dosyć monokulturowym, że raczej tam rosły kaczeńce, takie chude, takie żółte kwiatki. Wiecie, co ja zrywałem czasami i takie rzeczy tam rosły. I kwaśna gleba, no nie były one bardzo zadbane, naszym zdaniem. A to będzie, powiedzmy, wiecie, i nawierzone, i porządnie zmulczowane, z dobrymi nasionami, ze wszystkim i zobaczymy, co tutaj da. Prawdopodobnie powinniśmy zmierzyć pH, ale nam się nigdy nie chce, a mamy to urządzenie. Właśnie chciałam to powiedzieć. Natomiast nie mieliśmy dużo szczawiu końskiego, bo nie było tego sporo, a on jest chyba takim indykatorem, że gleba jest kwaśna. Ale się zmieniło, zauważasz, że nie ma już teraz szczawiu? Jest bardzo mało. Chciałam Ci powiedzieć, no. My mieliśmy sporadycznie, gdzieś więcej było na tamtych polach właśnie zawałem. No oczywiście to są zwykłe pola uprawne, to tam było swego czasu, kiedy było takie nieużytkiem, było sporo szczawiu końskiego. Tak jest. Dobrze, gadu, ja daję kamerę teraz na dół, a my lecimy
To my z właściwie- sianiem. Co właściwie mamy robić z takiego? To powinniśmy wziąć małe chyba wiaderka, co? A to jako No główne. troszeczkę. No Wiesz bo co, jak to? ja Przecież- tak zrobię, idę po małe wiaderka, bo nie będziemy tego targać. Nie no. No komedia. To będzie. Zabieraj to, bo mi skoczył na mnie. Wiesz co? Czekaj, i kamerę jeszcze, nie? Co? Takim skosem. Zobacz jak ja idę, dobra? Zobacz jak ja idę i ustal promień. No. Chyba przegięliśmy, co? Dobrze jest, na grubo jest siana, bardzo dobrze. Ty, tu już nic nie ma. O! Teraz grabki. Grabki, dobra. No co? Me. Nie ma mama. Nie ma. No nic nie mam. Już. Bez przesady. Bez przesady, już, patrz, daj. Chodźcie, Macie. Chodźcie. Macie. Co tu jest? Co tu jest? Ojejciu, ale zrobiliśmy. Koncert życia. Może zabierz to. I gdzieś to postaw, żeby nie widziały za
walczymy z czasem, ponieważ chcemy, żeby te pole już jak najszybciej zaczęło po prostu wracać do życia, żeby było piękne i zielone i na jesień, chociaż nie wiem, czy szczerze mówiąc nam to się uda i czy powinniśmy nawet tutaj jesienią wpuszczać, bo ktoś nam powiedział, że jak puścimy tutaj je tak szybko po tak świeżo zasianej trawie, to może spowodować, że po prostu no one tymi zwierzątka, tymi racicami po prostu wygniotą to tak mocno, że poniszczą, że lepiej, żeby te korzenie po prostu się fajnie, bardziej, że tak powiem, głębiej zadomowiły i w tym momencie te rośliny będą miały większą szansę po prostu tutaj przetrwania. No dobra, kochanie, zostawiamy i wracamy za godzinę. Chodź, nie ma sensu.